Dzień dobry. Witajcie. Od dawna pokazywaliśmy Wam auta, które zawsze wymagały dużych pieniędzy. A dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać przegląd pozakupowy auta, które nie wygląda źle. No to wydajesz jakiś porządny samochód. Czyli zapraszamy Was na odcinek przegląd pozakupowy. Tylko czemu on jest zawsze pozakupowy? Dobra. Ale to się udało. To trzeba Ale tu przyznać. miał farta. Ale ja znalazłem jedną rzecz, której Ty nie znalazłeś i ten przegląd pozakupowy tak naprawdę to jest kupienie gruza. Zaczynamy. Zaczynamy od szybkich oględzin silnika. Nie martwcie się, tutaj się po prostu zatrzymuje już tłok i dalej nie zbiera tego całego syfu nam. Daj dalej. To jest dalej ten syf. No i mamy same gładzie cylindrów oraz tłoki. No są w bardzo ładnym stanie, jak widać. Tłoki czyste, gładzie cylindrów, aż honowanie na nich widać, bo już zajrzeliśmy do środka, ale jeden cylinder charakteryzuje się takimi trzema dosyć mocnymi, jedną bardzo mocną i dwiema mniejszymi sznytami, ale klient mówi, że silnik nie pobiera oleju i też zresztą w sumie nie widać, że pobierał ten olej za bardzo. Mamy jeszcze jedną rzecz, dalej lecimy. To było na drugim cylindrze. Tak. To jest pokazywaliśmy ten cylinder. Tu jest tłok. Czyściutki każdy. Tak, tutaj się nic nie dzieje. Tu widać to. Gdzie się zatrzymuje. Tak, gdzie się zatrzymuje i tutaj zawsze taka zgorzel zostaje w każdym samochodzie. Tutaj. Tam było nieudane zdjęcie, tutaj mamy kolejny cylinder, a to jest wnętrze odmy, gdzie widać, że delikatnie zaczyna się tutaj już nam zbierać olej, więc po prostu dekiel cały będzie do wymiany, ale jeszcze spokojnie polata jakiś czas. Przejdźmy dalej i mamy turbo sprężarkę, która wygląda no perfekcyjnie, nie ma co się oszukiwać. No. Tutaj się nic nie dzieje jeszcze. Dobra, Dobra. no i koniec. A jaki silnik mamy w Oplu? 1.6 turbo benzyna, 180 koni. Coś niesamowitego w takim małym aucie. Tylko że to auto jest troszkę... Jeszcze bym Wam troszkę cięższe niż być powinno i za chwilkę to Wam pokażemy. Ale najpierw bierz latarkę, schodzimy na dół, bo już jesteśmy w naszym nowym miejscu. Jak widzicie, nasza nowa miejscowa. Także mamy na razie kanał. Już podnośnik zamówiony, podnośnik jedzie. A my sobie wchodzimy do... Ojejku, jak tu zimno. Dawno nie robiłem już w kanale, powiem Ci szczerze. No, tu trzeba ładnie posprzątać. Tak. Przepraszam, że nie posprzątałem. I teraz tak, zobaczcie jakie mamy fajną, to jest taka ochrona przeciwkorozyjna w naszym aucie. Zacznijmy jak zawsze od tyłu. Pokażmy sprężyny. O, tak, ładne tutaj są. Zobaczcie jeszcze oryginały. Jaki ma to przebieg, pamiętasz? No, nie. Nie, to zaraz Na sam zerkniemy koniec. na przebieg. Tutaj jest Panhard, tak zwany, a nie, tutaj nie jest Panhard, to Nie. jest inne zawieszenie. Nie wiem, jak pamięta ktoś, jak to się nazywa, jest to świeć? Jak to się nazywa, bo zapomniałem. Jak są dwa takie wahacze na ruchliwym tutaj takim jabłku. Nie wiem, jak to dozwał, zapomniałem to. Druga sprężyna ok. Tarcze i klocki ktoś wymieniał, zaraz Wam pokażemy z drugiej strony. Ręczny nawet odbija. Elektryczny jest. Elektryczny oczywiście, no już jak w Dowoplu, tak? Zobaczcie, mamy tutaj pojedynczy wydech. Pokaż, jak to wygląda, mocno zakopcony. Nie, powiem Ci, że czyściutki jest. Nasz dziwny, to nie? Aż dziwne jest, no. Powiem Ci szczerze, aż dziwne. Tutaj, o, tu mamy linki odręcznego. Odręcznego jedna, a tamta druga idzie tam do góry. Tam mamy. I tam jest, tam jeszcze wyżej, widzicie? Wchodzi sobie do kabiny i tam mamy nasz moduł ręcznego. W bagażniku sobie wymyślili. Czyli patrząc do tej pory, jak pokazujemy, auto jest naprawdę w dobrym W dobrym stanie. stanie, tak. Mamy belkę, zobaczcie, belka skrętna, taka ciekawa konstrukcja, nie jak w Citroenie. W Citroenie składa się, to jest o takie coś, taka jest belka. Tutaj nie ma połączenia, a tutaj jest pełna belka z takim wgnieceniem w środku. I to jest belka skrętna, ona jedno koło idzie do góry, drugie idzie na dół i ta cała nasza belka się skręca, że z jednej strony jest w tą stronę, a w drugą stronę wygięta. I takie sobie coś wymyślili, to już dawno temu. Chyba Francuzi wprowadzili jako pierwsi. To ładnie to wygląda, powiem Ci szczerze, nie wyglądają źle te. Na tą porę naprawdę udany zakup. Tu troszkę spoparciałe, ale to nie jest tragedia. Jest Będzie bardzo jeździć. dobrze. Tutaj to jeszcze, zanim to zacznie tłuc, to jeszcze minie ze 100 000 kilometrów. No to i Zbiornik paliwa, Ale zobaczcie, oczywiście. wszystkie takie osłony termiczne Tak, są na miejscu. wszystkie osłony. Zobacz, że jeszcze wydech jest w oryginale. No tak. Nieruszony wydech, nikt tutaj kata nie wycinał, a właśnie katalizator jest, wszystko jest z nim w porządku. Przewody też są. Przewody paliwowe i tutaj mamy przewody hamulcowe. Hamulcowe są te cienkie, paliwowe są te grube.
Dlaczego są 3? Teraz ktoś się zapyta. To jest tak, zasilanie paliwem, silnik tutaj pobiera paliwo, tym ma powrót paliwa, a tutaj są, to jest ewap, czyli opary par paliwa. Od naszego, pamiętacie z mojej BM-ki, tutaj jest taki filtr, filtr węglowy i ten filtr nam filtruje, widzicie 3 przewody są, filtruje te opary paliwa i sobie je zjada nasz silnik, żeby nie leciało to w atmosferę, tak. No ekologicznie. Tak, tutaj jest jakiś numerek, ale to wygląda na fabryczne, bo tutaj nie widzę żadnych. Jest pełne. Jest. Tak, tutaj jest pełne. Patrz, puszka ognia. Tam jest. Maglownica elektryczna. Tak, maglownica, Nawet. przekładnia kierownicza, maglownica, jak to woli, tak woli. Nawet nie stuka. Nawet nie stuka. Zaświeć tam jeszcze po osłonę na chwilę, bo taka wykładzinka. Zobaczcie, Tutaj że nawet nie ma oleju. kotka ktoś polał, bo Tak. był niedawno wymieniony olej. A właśnie, niedawno był wymieniany olej, także tutaj takie świeżutkie. No to zabezpieczenie mi się podoba tego podwozia, powiem Ci, Eryku, wiesz? To nie jest mokre. Nie, no właśnie to jest fajne. Tak, takie delikatnie, ale nie jest to tragicznie. No Takie... jak dotykasz tego ręką, to nie jesteś cały uwalony. Tak. To zawsze tymi woskami, nie woskami. No właśnie, to jest tanimi, taki że- wosk, ale taki suchy wosk już taki, trochę taki wysechł. Tanio nie było. No. To mogę stwierdzić. Ale zobacz, czy tanio, tak mi się zdaje, tak. No niby po osłonach nie lecieli, ale osłony nie były zdejmowane, bo tu widać, że ktoś sobie... Albo... Będzie drugie ktoś założył? No nie, no ktoś to wiesz, ale na przykład tutaj pokaż jeszcze lampkę. Trzymaj. Tutaj widać, że osłona była ściągana, bo tam jest wosk. No. No, a tamtej Ktoś już... to z głową zrobił. Tak, ale tamtej mu się już nie chciało ściągnąć tej. Ale fajnie, spoko. Są to zabezpieczone. To tak, suchutki. Tak, silnik, to weź lampkę z zabierz. O, tak, silnik jest suchutki, tam mamy akumulator podciśnienia, taka czarna puszka. Tu mamy skrzynię biegów, a dokładnie mechanizm różnicowy skrzyni biegów, bo to jest w całej jednej obudowie po prostu. Sondę lambdę za katalizatorem, kawałek alternatora stąd widzicie i kawałek półosi z przegubem wewnętrznym. I tutaj jest na podporze, weź zaświeć tutaj jeszcze, widzicie, mamy podporę półosi, tam jest łożysko. No, taka prosta, bardzo prosta konstrukcja, bardzo fajna, ja lubię właśnie z podporą półosi jak jest. Zobacz tutaj, czy się nie zaczyna powoli pocić uszczelniacz? Nie. Jak to w Audi? Cecha produktu? Cecha produktu, poza tym zapłacenie to nie wyciek. Tak. Daj tutaj, zaświeć na te główne, te trzyma z tyłu. Tylko nie zasłaniaj mi. A przepraszam cię, bo nie widzę w kamerze. Dobra. Nie, jest ładnie. I drugi. Jest ładnie, powiem wam szczerze, jest fajnie. Tutaj nic nie jest pourywane. Pokaż jeszcze tego, lampeczkę. Tu mamy układ, zobaczcie, nowe tarcze hamulcowe. Tutaj to wszystkie przewody są pomocowane. Przegub. Tu wygląda mi na to, że troszkę panowie polecieli z tą ochroną podwozia po łączniku stabilizatora. się im pachnęło. Ale to nie ma żadnego tam wpływu na prędkość maksymalną tego pojazdu. Zobaczcie, tu jest inny łącznik stabilizatora. O, a tam był inny. A dlaczego? Bo ten jest jeszcze oryginalny. I troszeczkę one się różnią od siebie. Inna firma, inna konstrukcja. Tu mamy przewody hamulcowe, paliwo i ewap. A tu mamy drążek stabilizatora. O, tutaj taki duży. I ten drążek właśnie nam leci tam do łączników stabilizatora i stabilizuje nam pojazd podczas zakrętów. Jak to koło opada, to ten łącznik stabilizatora ciągnie nam drugie koło też do dołu. Czyli tak jakby de facto cały samochód próbuje nam opuszczać równo z każdej strony. No to ta fajna zasada działania. On jest też bardzo mocno sprężysty, więc no nie przychyla się aż tak mocno, ale działa. A z tyłu miał drążek stabilizatora? Czy te zawieszenie nie ma? Może to działa. Nie ma. Tutaj nie ma, tylko z przodu jest. No co, patrząc tak od dołu na tą Bobelka chwilę, jest przecież stabilizatorem od razu. ale patrząc tak od dołu, tak po środku, Bardzo tak dalej, fajne auto. ale zadbane Tak, i dawaj na to tą trzeba. chwilę możesz kupić, co nie? Tak, na tą chwilę byście w sumie mogli kupić ten auto. Naprawdę, silnik pracuje Tak. dobrze. Klient mówi, że na niemieckiej autobanie 180 bez najmniejszych. Dwójkę z przodu pokazuje. Tak, nawet mówi, że dwójkę z przodu pokazuje. I to na GPS-ie, Tak, nie na i nie liczniku. trzeba jakoś specjalnie go prosić, także no te 180 koni tutaj no robi robotę, tak? Tutaj dalej widać Standardowa korozja, tutaj no wosk. Tutaj mamy rurę od turbo do ładowania, czyli od intercoolera. Tu będzie chyba druga. Nie świeć w kamerę. Przepraszam cię, ale nie I tak mogę. cały czas świecisz. Tutaj jest druga. O, a tam jest druga rura, czyli mamy przelot
przez intercooler, duży intercooler i tam do silnika. To mogę Ci powiedzieć, że te osłonki były wymieniane? O, tak, zobaczcie, Z Polkaru wzięte? z Polkaru. Świecisz tak, że nic nie widać. O, dobra, z Polkaru. Osłonka była wymieniana, może coś się zdarzyło, może coś było przytarte. Nie wiem, czy tutaj To nie jest było tych osłonek. tylko plastik. Tutaj chyba jeszcze Nie, powinny tu być chyba osłonki. wokół nie było, wiesz? A nie, były, bo zobacz. No widzę właśnie po montażu. Tak, czyli coś było tutaj zahaczone, może jakiś kamień duży. O, dwóch stron. tutaj kawałek jest, widzicie? Tutaj też jest. Tak już tu świecisz, to tu mi się wydaje, że tutaj jest wpinka i tutaj kolejna i to powinno być jakoś tak tutaj chyba bardziej. Ale no jest, no o, zobaczcie, opony All Seasons, czyli wielosezonowe. Tutaj zawieszenie takie dosyć... 0,5-22 rok opony na tamtej Tak. widać? Zawieszenie takie dosyć potężny wahacz. Zobaczcie, jak na Astrę, no to kurde ten wahacz, no to jest kawał mela, no kurde, kawał mela. W takim małym samochodzie, bo do 3 drzwi, kurna i malutki silniczek, tak? 1.6. Dobra, idziemy teraz na górę. I jesteśmy już na górze i tutaj mamy dla Was niespodziankę. A zaczniemy od silnika, a skończymy na... Zwiększeniu wagi tego pojazdu i nie wartości, dużym obniżeniu wartości, a bardzo dużym zwiększeniu wagi, ale od początku. No i mamy naszego Ecotecha, czyli tak standardowa, problematyczna jednostka napędowa, a tak naprawdę to w sumie to się za bardzo te silniki nie psują. Tam z turbosprężarkami czasami jest jakiś problem, ale jako silnik to całkiem przyzwoita jest ta jednostka. Robi to robotę, dopóki nie żre oleju, jak to się mówi. Zobaczcie, troszeczkę inaczej to jest skonstruowane niż 1.4. Jest puszka, przepływomierz i tutaj nam przychodzi odma, która jest tam łączona. Tam i tam, tu ma takie zaworki, żeby nam powietrze z turbosprężarki nie pchało za bardzo się do misy korbowej. To takie są zaworki specjalne, zwrotne. Tu mamy podgrzewacz, żeby tutaj grzało, żeby się olej ładnie rozbryzgiwał, zamieniał się nam w parę olejową w zimę. No co, tam jest sonda, no turbosprężarka, zawór regulacyjny turbosprężarki jest tutaj, taka gruszeczka do regulacji, miarka do oleju, zobaczcie, panowie z Audi, da się? Taka miarka kosztuje, nie wiem, z 15 zł, a w Audi, no niestety, płacisz bańkę za samochód i miarki nie dostaniesz. Nie no, w tych starych to mogłeś kupić za 4 czy za 5 zł do tych starych. No tak, ale w nowych już nie dostaniesz, no przecież to prestiż, panie, nie wypada, żeby... Ale czujnik kosztuje Cię 1000 zł, A to miarka? jakby sprzedać 1000 zł za czujnik, który się uszkodzi. No tam tak. po 100 tysiącach. No tak, jest no. biznes. Ale w Audi się pod maskę nie zagląda, przestań. Kto zagląda pod maskę? Jak otwierasz maskę, to już jest tragedia. Nie no, to już dzwonię po lawetę na To zazwyczaj, no nie na złomce, są drogie samochody, naprawdę. Kurczę, jak mi się wygodnie jeździ Audi, wiesz co, powiem Ci szczerze, No to jest jedyny plus. tak, nie ma, kurczę, sobie równych, prawda, na Audi. Naprawdę bardzo wygodny samochód. Zobaczcie, jaki tu już mamy makaron. Tutaj jest kolektor ssący, o tutaj, dolotowy. Tutaj mamy jeszcze serwo do hamulcy, tam jest, o dokładnie z takim czujnikiem podciśnienia, żeby widziało jakie jest podciśnienie. Jak się ten czujnik psuje, to on zaczyna widzieć zbyt niskie podciśnienie i na wolnych obrotach podwyższa Wam się obroty silnika. Nawet o 100 obrotów. Jak będziecie mieli takie coś, że odpalacie, macie tam 700 i nagle po jakimś czasie macie i 850, to możliwe, że wadliwy jest ten czujnik. Musicie sprawdzić po zgaszeniu silnika i przepompowaniu hamulcem, aż wypompowaniu całego podciśnienia, czy pokazuje Wam ciśnienie atmosferyczne. No zazwyczaj on się myli i pokazuje za wysokie. No i wtedy wiadomo, że ten czujnik jest uszkodzony. Lub czujnik ciśnienia barometrycznego też może być uszkodzony. Ale częściej ten czujnik niż tamten. No tu mamy właśnie takie zaworki zwrotne. To jest właśnie ten system EVAP, co Wam mówiłem. To jest tędy, te pary paliwa sobie tu przychodzą. Tu przez taki czujnik. To jest też podgrzewacz z tego co wiem. I przechodzi sobie przez zaworek zwrotny, żeby nam ciśnienie turbo do ładowania nie wracało do zbiornika. Często one się psują i wtedy nasz zbiornik, jak się otwiera po dłuższej jeździe, to potrafi zrobić takie psz. No i wtedy wiadomo, że jest problem. Ale no, tutaj, no rzadko to się zdarza, tak? Ale się czasami zdarza, chociaż w Oplu te ewapy bardzo często się psuły. Przepraszam, to nie jest podgrzewacz, tylko to jest sam zawór ewap. On tutaj się w tym momencie otwiera. To jest elektromembranka taka, co się otwiera i puszcza nam no nie podgrzewacz był tam w tym miejscu. Dobra, no mamy czujnik podciśnienia i ciśnienia w kolektorze ssącym. Co ja Wam jeszcze tu opowiadać? Rozrząd w tym samochodzie
Znajduje się standardowo tutaj, jest to rozrząd na pasku, nie żaden tam łańcuch. No i co? No i tyle na układ chłodzenia, klasyka gatunku, pompa wody zwykła, jeszcze bez żadnego tam... pompa wody zwykła, ale termostat elektryczny. I termostat dzisiaj wykonaliśmy tutaj w tym samochodzie usługę, którą sobie klient życzył. Przeniesienie ze 105 stopni otwarcia termostatu na 90. dokładnie. I termostat teraz tam przez komputer otwiera się przy 90 stopniach i silnik ma niższą temperaturę. Co to powoduje? Bo to nie są same plusy. Powoduje to też, że w silniku zwiększa się delikatnie zanagarowanie. Ponieważ Ale żyje dłużej. żyje dłużej, wszystkie uszczelki, wszystko żyje dłużej, ale lekko zwiększać będzie się nam nagar, który będzie się zbierał na zaworach, na tłokach, na cylindrach w naszym silniku. Nie ma to jakby dużego wpływu negatywnego, bo ten silnik nie zrobi 500 000 kilometrów, żeby się cały nagarem pokrył. Więc no, starsze samochody miały termostat na 88 stopni się otwierał i jakoś żyły, więc to jest ekologia. Ekologia 105 stopni to jest ekologia, żeby się lepiej dopalało to paliwo. No mniejsze cząstki stałe, NOx-y i tak dalej, tak? No to już dzisiejszy taki mamy taki monolog trochę z tego wyszedł, ale dzisiaj trochę technicznie po prostu sobie porozmawiamy. Mamy puszkę bezpieczników, takich głównych, bardzo dużych. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, no i zbiorniczek układu hamulcowego z czujnikiem ilości płynu. A pod spodem masz pompę. A pod spodem jest tam pompa. Gdzie to ABS widzisz? Tutaj jest aż. O Jezu, Ze zbiorniczkami. ale ją schowali. Tam jest pompa ABS, to takie czarne pudełko ze srebrnymi przewodami wychodzącymi. A tutaj mamy pompę główną hamulcową, tą co my pompujemy. No i co? Przechodzimy dalej chyba. Skoro jest to przegląd pozakupowy, zobaczcie, lampy są, to są ksenony? Nie, zwykłe. Zwykłe żarówkowe lampy. O, szmatka do sprawdzenia oleju. Brawo dla klienta. No i zobaczcie, rozrząd był robiony w 2022 roku na 162 000. To ona może mieć już troszeczkę przebiegu. Klient nie wiem, czy mi nie zgłaszał, że jak kupił, to Głośniej. on mógł wymienić. Klient mógł zgłosić, nie pamiętam, że on mógł wymienić ten rozrzut po zakupie. Po zakupie, że wymienił. No, ja to Może też tak takim, być. ja też takim kartkom nigdy nie wierzę. Zawsze po zakupie olej, filtry, takie podstawowe rzeczy i rozrząd wymieniam. W moim samochodzie nie wymieniłem. A jeżdżę nim już rok czasu. Znaczy pomijam tego, że rok na lawecie i rok jeżdżę. Dwa. No, dobra, to co? Przechodzimy chyba do środka tego auta. Tam stoi Toyotka. A za chwilę Wam o niej opowiemy, bo też bardzo ciekawa awaria. Może wtrącimy do tego odcinka tą Toyotę. Bo to się rzadko się zdarza, taka awaria i wcale dużo nie kosztuje, a zepsuł się element, pokaż jaki duży. Tak mniej więcej. Dwa razy tak jak akumulator byś wziął. Dwa takie, jak praktycznie ten silnik, co nie? Tylko nie tak głęboko, ale taki wielki jak mój brzuch. No. Tak, auto wyje, niestety słabo jedzie. Tak, auto wyje, nie chce jechać i to jest taka typowa usterka. Pokażemy Wam później, może w następnym odcinku, jak to naprawić. Jeżeli będzie czas, żeby nagrać, bo no teraz jest roboty full. Także wchodzimy, dobra, idziemy do środka i za chwilę Wam pokażemy petardę, jaką znaleźliśmy w tym samochodzie. Przez to, że po prostu światło bardzo ciekawie na niego padło. Dobra, idziemy. Łukasz, pytanko, tak? Patrząc na to, mechanicznie przejrzałeś. No, Co, kupiłbyś? tak. Mechanicznie Jeździłem kupiłbyś. nim, samochód jeździ, fajną ma moc, fajnie rozwija tą moc. No jak na 1.6, no to trzeba go kręcić po obrotach, ale idzie. Jeździ, nic nie stuka, nic nie puka, skrzynia fajnie pracuje, nic nie wyje, sprzęgło jest ok. Hamulce brzytwa, bo są nówki. Spokojnie, samochód mechanicznie godny jest. polecenia, Tak. naprawdę. Dobra, zobaczmy jeszcze środek i nie trzymamy Was już w niepewności, idziemy do tej petardy. Słuchajcie, wielkie drzwi. Ojejku, wielkie drzwi. A dlaczego one tak się dziwnie otwierają? Za chwilę do tego przejdziemy. Zobaczcie, jaki fajny środeczek mamy. Takie czerwone podświetlenie, jak nie w Oplu. No szkoda, że te podświetlenie to dali tylko tutaj, a na przykład nie dali jeszcze tutaj, czy gdzieś tutaj takie fajne, na przykład w klamkach. W którymś Oplu było w klamkach. Insignia chyba miała klamki podświetlane. Na pewno to na to pan przyjechał. A właśnie, to miałeś to zrobić. Podłączone łoże zakłóca pracę. Prawdopodobnie Ale coś czekaj. siedzi w gnieździe. Albo jest wyłamane gniazdo. Obstawiam, że coś z gniazdem jest nie tak. Tak, tam jakby... Jak Poczekaj. Poczekaj, zbliżymy. Tak jakby tam... Chociaż... O, nie, zobacz, nic tam nie ma. No, Chyba że karta pamięci ale zakłóca. to nie jest karta pamięci, tylko to jest karta do nawigacji. Ale to może być problemem.
Nie. Mapy. Tu mamy. Mamy mapy. W ogóle auto ma, już Ci odpowiadam na Twoje pytanie, 174 611 km w tej chwili. 174 611 i nie jest w złym stanie. Nie no, mechanicznie, tak patrząc po środku. Czekajcie, zobaczcie jaką brudną rękę. Idę umyć rękę i zaraz wracam, bo ubrudzę całe fotele. Dobra, szybko obejrzeliśmy środek, a teraz przechodzimy do meritum sprawy, czyli do petardy, którą chcieliśmy Wam pokazać. Jak można wtopić pieniądze w idealny samochód. No bo on jest idealny z punktu mechanicznego. Tak, teraz tak, Suchutki, wszystko. bajka. To Bajeczka. teraz pokażemy Wam, jak klient wtopił kasę i raczej już jej nie odzyska. Zaczniemy tutaj. Co jest nie tak? Pierwsze, co naszą uwagę przykuło, to gwóźdź w lampie. Lampa była, jak widzicie, rozklejana. Czyli wymieniany był klosz. Bo klosz zdecydowanie różni się od tamtej lampy. Kolejna sprawa. Zobaczcie na śrubki na płotniku. Wszystko było odkręcane. Zobaczmy sobie tylko jeszcze drugą stronę. Lampa, jak widzicie, tak powinna wyglądać w oryginale. Tu jest taka oryginalna zapinka, która komuś tam wywiała. I dlatego jest gwóźdź. Nie no, jedna jest. No, Ale się nie chciała dobrze trzymać. tak, nie chciała się dobrze trzymać. Tutaj zobaczcie, jak wyglądają oryginalne śruby. Przybliżymy, żebyście dobrze widzieli. Widzicie? Nie ma żadnego śladu po jakimkolwiek odkręcaniu. Tak wyglądają oryginalne śruby. Jedna, jak i druga. Nie ma żadnego śladu po odkręcaniu. Teraz przejdźmy sobie tam i idziemy dalej, bo to nic. To błotnik mógł ktoś wymienić. Nie byłoby żadnego problemu. Ale widzicie, jak jest obdarta jedna oraz druga. Teraz sobie spójrzmy, gdzie mi tutaj? Na śruby od maski, widzicie? Były delikatnie ruszone, są ślady, ktoś to bardzo, bardzo delikatnie robił. Ale takie myki to ja znam, kurde, ja znam. No i dobrze, przechodzimy dalej. Jakby tutaj to białe, widzicie takie białe coś, to jeszcze pozostałości są po paście polerskiej. Można powiedzieć, że ktoś polerował samochód, żeby ładnie wyglądał. No otóż nie. Widzicie? Połamany ogranicznik. Cały spękany. Teraz tam mamy kolejną śrubkę. Proszę bardzo, jak krzywo wkręcona. Widać było, jak był w oryginale błotnik, a jak został zamontowany. Jak były tłuczone zawiasy, żeby były prosto. Zobaczcie, ile one młotów te zawiasy dostały. Żeby były prosto. Tu jest kolejna zawiasa. Tu ile młotków? 2 młotki dostała. Tu wygląda w miarę przyzwoicie. A ta zobaczcie, ile młotów dostała, żeby się słupek wygiął w tamtą stronę. Dobra, nie będziemy się śmiać, bo to jest tragedia. Zobaczcie, tutaj drzwi po uszkodzeniu, po uderzeniu w ten element tutaj. Ten element. Szyba. Tutaj mamy 2. Zaraz Wam pokażę to lepiej. Ta cyferka tutaj jest, numer 2. Samochód z 2001 roku. 11, przepraszam. Tutaj mamy włożoną szybę. Czekaj, muszę lepiej złapać ostrość. Z 1. Tu jest 1. No ale to niestety nie jest nic pięknego. Ponieważ sobie teraz weźmiemy te drzwi. No i przyjrzyjmy się im, jak zostały polakierowane do listwy. Zobaczcie, tu widać nawet papier ścierny. Jak ktoś szedł papierem ściernym, tu widać odcięcie lakieru. Widzicie? I papier ścierny, jak były te drzwi. Tutaj próba po lakierowaniu ich docierania. Oczywiście lakier, widzicie, jak pięknie wygląda. W kamerze to po prostu świetnie widać. Te wszystkie wgniotki, wżery. Tutaj co częściowo to jest woda, taki syfek, ale widać, jak są w lakierze po prostu takie dziury. Tutaj tak to wygląda. Otwórz drzwi. Tutaj same drzwi. Tutaj, jak widzicie, próba. To jest oryginalnie, a tu była próba naprawy. Delikatnie. Tak komu troszkę, no jak wyszło, tak wyszło. A w oryginale to wygląda tak ładnie. Tutaj wszystko widzicie.
Każdy kancik jest bardzo ładnie. Tutaj był zagięty ten kant do środka. I był zagięty tak mocno, że trzeba było odbudowywać słupek. Patrzcie, tak wygląda lakier po odbudowie słupka. O, ostrość, 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 panie. O, to jest lakier. To wszystko, ten element cały, aż dotąd tutaj był lakierowany. To wszystko na tym wszystkim to jest szpachla. To wszystko to jest szpachla. Tu jest szpachla. Tu jest szpachla. To wszystko było szpachlowane. Teraz jeszcze przejdźmy sobie dalej. Zobaczcie, jak wygląda sam. O, widzicie? Jak był polerowany? A tutaj jeszcze taka mała wisienka na torcie. Jak będzie dobrze widać, zaraz przybliżymy, pewnie będzie dobrze widać. Te wrzery i... O, widzicie? Tutaj tak był lakierowany. To jest tak głębokie. To jest szpachla. To wszystko było tutaj. Cały ten bok był naprawiany tego samochodu. Czyli zaczynając od początku, jadąc po wszystkich elementach, łącznie z wymienionym lusterkiem, wymienioną szybą, ten cały bok był lakierowany, cały, łącznie tutaj z częścią dachu. I nie jest to zrobione dobrze, to jest zrobione źle. Rozumiem, jeżeli ktoś by to zrobił dobrze, żeby tutaj nie było nic widać, to rozumiem, ale to jest po prostu zrobione źle. Tu jeszcze taki, widać, o, zardzewiały kawałek tego rogu, co ktoś próbował to wyciągnąć. No i sama zyga troszkę się nie zgadza, o jakieś, no, 2 mm mniej więcej odstają drzwi. No, tutaj na przykład drzwi są tak bardzo blisko, a tutaj mamy taką wielką lochę. Na dole praktycznie w ogóle dotykają, o, a na górze, no, palca nie włoży, ale pupa. Oj, może na siłę bym włożył. No, może na siłę, jakbym ci przytrzasnął jeszcze. No to nie bolałoby tak. No i co jeszcze tutaj żeśmy zobaczyli? A, otwórzmy jeszcze bagażnik. Zobaczmy, bo akurat tego powiem wam szczerze, że nie otwieraliśmy bagażnika, żeby sprawdzić, jak to tutaj wygląda. W tym miejscu. No to powiem ci, że tutaj nie wygląda tragicznie. To mi wygląda na oryginał, wiesz? Tutaj się nic nie pogięło, ale tu widać. O, komuś pociekł lakier. Weź to. O, tak trochę dalej. Aha. No tak, to się nie trzyma w ogóle, ale pociekł komuś lakier, także nie jest to tak źle. Tutaj taka spinka powinna być, ta trochę inna. Tu powinna też być. Też powinna być, jest urwana. Tu jest Ale za to mała. taka za mała, a tu jedynie jest oryginalna. O, tu jest taka spinka, która powinna trzymać. Czyli nawet ktoś nie postarał się, żeby wymienić spinki. Przy takim no potężnej, powiedzmy sobie, no w boku w tym samochodzie przypuszczam, że to była przyciera taka boczna, prawdopodobnie o niemiecką barierkę na autostradzie. Śmiem twierdzić, że to spokojnie bariera była przyłapana, albo w drugi samochód po prostu był przyłapany. Albo ten stał sobie, ktoś jechał i go ściął mu bok. Ja strzelam w barierkę. Barierka najprawdopodobniej, bo jest moc, jest czym jechać, a ktoś po prostu tego nie opanował. No i tutaj o, takie smaczki, klapa widać, że była zdejmowana, tu jeszcze są po polerce, ślady po paszcie polerskiej. Co do tej strony, to o, tutaj widzicie, jest lakier oryginalny, tak się światło załamuje. Widać, że to nie było polerowane, widzicie? Nie ma żadnych takich rys, jak przed chwilą pokazywałem na tamtym boku. Ten bok jest w stanie idealny. No nie ma miernika lakieru, no bo jeszcze jesteśmy na rozpędzaniu się, ale no tam jest szpachla, bo nawet widać, jak się puka ręką. Jest inny dźwięk. Tak, jest kompletnie inny dźwięk. No i zresztą widzieliście też po lakierowaniu. Także, no co, panie Eryku? Auto mechanicznie jest super. Mechanicznie... Dalej utrzymuję swoje zdanie. Mechanicznie auto jest jedno z lepszych, które widzieliśmy w tym roku. Ale miało być niebite. Ja tego klient nie powiedział. No właśnie, miało być niebite. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj to, co wam obiecaliśmy pokazać, to Toyotka. Jako że Toyoty się nie psują, tutaj macie o hybrydę, a uszkodzeniu uległ falownik. To jest to wielkie ustrojstwo. Tam siedzą takie tranzystory IGBT i jeden z nich uległ uszkodzeniu.
No i tutaj będziemy wymieniali po prostu ten falownik, bo taniej jest kupić drugi, niż naprawić ten. To po prostu tak śmiesznie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś siedział nad tym, żeby to naprawić. Widziałem na w forach, że ludzie kręcili i jak to naprawiać, jak i wymieniali te tranzystory, czy tam, nie wiem co to się dzieje tam, no. Naprawdę się dziwię, że komuś się chciało. No im się chce, oni to wszystko rozgryzają, tak? No w każdym bądź... mamy drugi. Tak, no tak. W tych pieniądzach, co jest drugi, to po prostu śmiech na sali. Zobaczcie sobie na Allegro, ile to kosztuje, to jest o Elixie, czy tam coś, to jest groszowa sprawa. Uległ uszkodzeniu i po uruchomieniu silnika wywala od razu check hybrid system. No i ABS-y do tego. tak, ABS, kontrola trakcji i tak dalej. ABS oczywiście działa, tylko kontrola trakcji nie działa. I Tak, to jest błąd w hybrydzie. no, jest błąd w hybrydzie. I samochód nie jedzie szybciej niż 50 km na godzinę. Jedzie szybciej niż 50 na godzinę, Ale- tylko że to już właściciel sam nam powiedział całą instrukcję, jak pojechać. Tak, no w Ale każdym nie jedzie na elektryku. Tak, nie jeździ na baterii trakcyjnej, nie ładuje baterii trakcyjnej oraz nie ładuje tego malutkiego akumulatorka, który jest tam z tyłu. O, pokażesz go? Bo może nie każdy wie, gdzie w takiej Toyocie jest taki mały akumulatorek. Tutaj w tej Toyocie bateria trakcyjna znajduje się pod fotelami. Tutaj są takie bardzo ważne wywietrzniki. Tu pamiętajcie, to musi być czyste. Tu nie wolno tego zakrywać, bo się zepsuje Wam bateria. A akumulatorek... Tak, przegrzeje się bateria, a akumulatorek taki malutki, zobaczcie, weź tam ręką, zobaczcie, jakie to jest maleństwo. No, to tutaj taki malutki akumulatorek siedzi jeszcze z tyłu. Bez tej baterii samochód nie będzie jeździł. Ona musi być sprawna i naładowana. Ale nie ma tu się dziwić, że 12 jest taka mała. On ma tylko uruchomić systemy elektroniczne. Odpalić silnik, wszystko ma cała trakcyjna. Tak, Ona jest tylko do tego, żebym wziął, podał prąd na wszystkie, że tak powiem, elementy elektroniczne. No, wtedy bateria sobie zaczytuje te wszystkie, że są kable podłączone, puść prąd. No tak, dokładnie. Ona służy tylko do duszenia elektroniki. Dobra, zamykamy klapę. Czyli patrząc na Opla, Zakup dobry pod kątem mechanicznym. no Pod kątem mechanicznym tak, pod kątem blacharskim w topa. jest w topa, dokładnie, ale jeśli, bo tutaj do końca nie jestem pewny, jeśli klient, bo mi się zdaje, że mówisz, że to miał być bez wypadek, ale jeżeli klient został poinformowany o tym, że samochód został naprawiony oraz zostało mu pokazane, jak to zostało naprawione i świadomie kupił tak źle naprawione auto, no to spoko, ale jeżeli nie został o tym poinformowany, to źle, jest bardzo źle. To po prostu sprzedający jest oszustem. No, Łukasz, tanio kupiłem, to tanio muszę sprzedać. Ale żeby nie, było zarobić. ale nie było, no tak. No, patrzmy na to, co nie, Tak. ci co sprowadzają. Tanio Tak, kupują. ty musisz, jako jadąc po taki samochód, też zbić cenę. No. Więc ja muszę też coś na nim zarobić. No A tak. gdzie? Zrobić to po prostu tanio. No. Dobra panowie i panie, dziękujemy Wam za odcinek. Mam nadzieję, że był ciekawy. Odcinek nagrany specjalnie dla klienta Opla, który nas o to prosił, żeby nagrać odcinek o tym aucie. Przypuszczam, że jeśli nie wiedział o tym, to już teraz wie. Ale czy ta wiedza była mu potrzebna? Nie spodziewał się może tego. Jakbym nie wiedział, to nie chciałbym chyba wiedzieć. Także Tak. trzymajcie się cieplutko. Cześć. Cześć. Jeden z lepszych mechanicznie samochodów, co? W tym roku? W top. W tym roku? W tym roku, tak. Numer 1. Pierwszy, który naprawdę, kurczę, on rokował dobrze. Ja tak patrzę, tu zaglądam, tam zaglądam. No igiełka, sam bym chciał mieć w takim stanie auto. No on rokował po prostu idealnie. Ale powiem ci szczerze, porażka. Czegoś się spodziewaliśmy po Oplu. O, właśnie zauważyłem, zobacz jak jest polakierowany pod tym, pod światełkiem od kierunkowskazu. No. O Jezu. Pamiętasz, To że miał być patrzymy taki- bez miernika. No, to miał być taki dla Was bonus, ale muszę Wam to pokazać. Nie, no muszę Wam to pokazać. Ty, przypominam to, mieliśmy to nagrać, żeby pokazać idealny samochód, że można kupić dzisiaj. Tak. A się okazuje, że jednak nie. No nie. No, taki mały bonus na koniec. No to pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. A miał być tak ładnie. Miało być pięknie.